Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Jest koniec października, początek listopada, 8 rano, ponad 20 stopni, a takie rzeczy dzieją się na Cyprze. Wczoraj za dużo nie ponagrywałem, dlatego że miałem późno lot o godzinie bodajże za 15:07 miałem wylecieć z Warszawa-Modlin z lotniska. Natomiast przepraszam, lot był opóźniony o jakieś 45 minut, więc byłem tutaj dopiero około 12 w nocy i no, tam jakieś przebitki nagrałem, pewnie Wam pokazałem wcześniej. No i zanim się odprawiłem, wiecie, zanim wziąłem, wypożyczyłem samochód, znaczy wypożyczony miałem już wcześniej, zapłacony, ale wiecie, wszyscy przylatują, kolejka jest, trzeba chwilę swoje odstać. Wziąłem samochód, potem chciałem jakiś dalej sklep, chwilę też się zeszło, potem zanim znalazłem apartament, też się chwilę zeszło. No i tam za dużo nie nagrywałem, bo to już była 2 w nocy. Dzisiaj rano wstałem i dzisiaj zaczynam dzień odwiedzania. Słuchajcie, plan na dzisiaj wygląda tak, że chciałbym odwiedzić tutaj te stare miasto i ruiny pozostałości w Kato Pafos. Chciałbym trochę zwiedzić Pafos, przejść się promenadą, zobaczyć jak wygląda miasto, jak wygląda tutaj życie w tym miasteczku. No i przede wszystkim też chciałbym zwiedzić wrak Erdo 3. Jest to wrak takiego statku, który osiadł na mieliźnie jakiś czas temu. No i został tak zostawiony samemu sobie. Natomiast nieco więcej powiem Wam, jak będę na miejscu przy tym statku. To jest, z tyłu za mną jest furka wypożyczona z wypożyczalni. Samochodem się jeździ genialnie. To jest Toyota Yaris hybrydowa w automacie. O, jeszcze jakaś mucha tutaj przeleciała. W automacie, ale mnie wybiła z rytmu. O jest. W skrócie Wam powiem, bo tutaj jakieś zaczynają mnie małe muszki, meszki atakować. Oprócz właśnie tutaj Pafos i oprócz tego statku Erdo 3 chciałbym też odwiedzić. O, widzicie, jak mnie tutaj przyatakowały? Nie dadzą nagrać. Chciałbym też odwiedzić tutaj te plaże, które są w kierunku północnym, aż do Błękitnej Laguny. Więc zobaczymy, ale atak szarańczy. Dalsze plany poznacie później. Chciałbym na pewno zwiedzić cały Cypr południowy, potem spróbować dostać się na Cypr północny, bo jak wiecie, Cypr jest podzielony na dwa różne państwa, bo Cypr południowy należy do Greków, natomiast Cypr północny należy do Turków, a między nimi jest taka strefa buforowa, która należy do ONZ, którą też notabene muszę przekroczyć, żeby dostać się na Cypr północny. No w ogóle sama wyspa jako wyspa, Cypr Północny jest bardzo ciekawą destynacją, jeśli chodzi tutaj o historyczny aspekt, bo warto też powiedzieć, że prawie 300 lat była pod rządami Imperium Osmańskiego. W 1878 roku stała się kolonią brytyjską i w 1960 roku odzyskała niepodległość, chociaż za długo tą niepodległością się nie nacieszyli Cypryjczycy, dlatego że w 1974 roku był wojskowy zamach stanu. Grecy chcieli cypryjscy Grecy chcieli przejąć władzę, natomiast no, nie bardzo im się to udało, bo za chwilę potem Turcja najechała Cypr, rzekomo broniąc swoich obywateli. No i efektem tego jest dzisiejszy podział na Cypr południowy i północny. Myślę, że jadąc na Cypr północny coś więcej Wam opowiem tutaj o tym państwie, dlatego że jest to bardzo dziwna sytuacja, dlatego że jest to państwo, które nie jest akceptowalne przez żaden inny kraj na świecie. Nawet nie ma tam polskiej, że tak powiem, ambasady, przedstawicielstwa. Jeżeli tam jedziecie na własne ryzyko i musicie radzić sobie sami. Mam nadzieję, że podejmę to ryzyko i zwiedzę ten kraj i być może pokażę Wam coś więcej, co zachęci Was do odwiedzenia tego państwa. W parku w Kato Pafos, w starożytnym archeologicznym parku.
który został w 1980 roku wpisany na listę UNESCO. Znajdują się tutaj najważniejsze ruiny, jeśli chodzi o miasto Pawła. Z miejsc, które chciałbym odwiedzić, na pewno jest dom Dionizosa, Tezeusza czy Orfeusza, a także stary amfiteatr, więc zobaczymy, co tu jest, za chwilę Wam pokażę. Z pierwszych rzeczy, jakie możemy tutaj zobaczyć, to na pewno jest sklep na miejscu z suwenirami, które mają przypominać nam o odwiedzeniu tego miejsca. No, takie to pierdółki, zobaczcie jakie ceny. Pierwszym punktem na drodze mojego zwiedzania, jak żeby nie inaczej, był sklepik tutaj z pamiątkami, który każdy turysta napotyka, żeby dostać się dalej w głąb parku. Jesteśmy w tej chwili w willi Dionizosa. To jest jedna z mozaik, którą możemy oglądać, a za chwilę pokażę Wam kolejną. Na kolejnej mozaice w domu Aiona możemy oglądać, tak jak widzicie, narodziny Dionizosa, Ledę i Będzie, a także konkurs piękności między Kasjopeją i Nereidami, Apollo i Marsjasza oraz triumf Dionizosa. To wszystko zobaczycie na tej mozaice. Wychodzę tutaj z domu Aiona, idę zwiedzić kolejne miejsca, kolejne mozaiki, kolejne ruiny. I jako ciekawostkę powiem Wam, że te mozaiki zostały dopiero odkryte i ujrzały światło dzienne w 1962 roku, ponieważ zupełnie przypadkowo natknął się na nie rolnik orzący swoje pole. Zobaczył, że coś mu ta brona, czy jak to tam się nazywa, to urządzenie, które się ciągnie za traktorem, nie idzie mu tak jak trzeba i zobaczył, że natknął się na jakieś tutaj skamieniałości. Okazało się, że są to starożytne mozaiki, starożytne tutaj dzieła sztuki. Tutaj mamy po prawej stronie dom Dionizosa i resztę ruin. Kolejnym miejscem, jakie możemy zobaczyć, to są tutaj mozaiki z willi Tezeusza. Przedstawiają one greckiego bohatera trzymającego kij przeciwko minotaurom, a także Posejdona, Amfitrytę oraz pierwszą kąpiel Achillesa. Zaraz Wam to przybliżę, może będzie lepiej widać. Widzicie, jaki troszeczkę taki miszunk na tym rysunku, ale wrażenie robi. Tutaj także mamy mozaikę z willi Tezeusza. Dokładnie jest to pierwsza kąpiel Achillesa. Czyli to, co Wam wcześniej mówiłem przy poprzedniej mozaice. Ale to robi robotę. Powiem Wam, że tu wszędzie są dookoła ruiny. Tak. A tu z tej strony, z tyłu mamy morze. No, sceneria jest, powiem Wam, bajkowa. Myślę, że nawet, że dla tych osób, którzy nie za bardzo interesują się ruinami, archeologią czy zabytkami tego typu, myślę, że ten park zrobi na Was wrażenie, bo tu jest historia na wyciągnięcie ręki dosłownie. Zobaczcie, tu wszystkiego można dotknąć. Tu nic nie jest tak, znaczy nic nie jest. No, są jakieś miejsca poodgradzane, żeby tutaj nie niszczyć, czy tak jak te mozaiki i tak dalej, nie można wejść, dotknąć, no bo wiadomo, za chwilę by były zniszczone. Ale generalnie większość rzeczy jest tutaj na wyciągnięcie ręki, a nawet powiem bardziej szczegółowo, że możemy tutaj tego wszystkiego dotknąć. Trochę się zerwał wiatr, więc spróbuję przejść na drugi mikrofon, żeby było lepiej słychać. Zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy tymi mikrofonem wbudowanym w telefon, a mikrofonem, który jest tak zwanym mikrofonem krawatowym. Idę tutaj wzdłuż tych ruin. Zobaczcie, nawet te kolumny. Możecie podejść i każdą z nich dotknąć i wyobrazić sobie, jak to było
w tamtych czasach. Z mozaik, które zostały mi do odwiedzenia, to zostały mozaiki z willi Dionizosa i willi Orfeusza. Przede wszystkim powiem Wam, że jest idealna pogoda do zwiedzania, nawet ciut przyciepło, bo jest 20 parę stopni, pełne słońce. Tradycyjnie się nie posmarowałem, no bo po co? Czapki też nie założyłem, chociaż powinienem, ale no co, jest jak jest. Powiem Wam, że to jest dosyć duży kompleks, jeśli chodzi o tutaj te ruiny. No niektóre są takie, jak tu widzicie za mną, parę jakichś tam kamieni poukładanych. To wszystko są pozostałości historii, pozostałości starożytnych budowli. Szkoda, że tylko w takim stanie się to uchowało, no ale cóż, dobre jest to, co jest i nie ma co narzekać. Lepiej, żeby było coś niż nic. Jedyny problem, powiem Wam, że tutaj z tym zwiedzaniem jest to, że nie ma tu żadnej jakiejś takiej mapki, gdzie podpisane są te budowle, ale w którą stronę iść, co zwiedzać, jak się poruszać, gdzie tu jest, wiecie, no taki jakiś początek, koniec, nie wiadomo. No idziesz tutaj dookoła tymi wydeptanymi dróżkami, ale żeby wszystko zobaczyć i nic nie ominąć, nie ma żadnych wskazówek. Tam w oddali jacyś, powiem Wam, strażnicy zabytków. Tutaj jest ich ta cała stróżówka. Śmiesznie to wygląda na tle tych ruin. Jest pierwszy obrońca kultury. O, jest następny, jest komunikacja. Tu nie potrzeba, słuchajcie, krótkofalówek i bardziej skomplikowanego sprzętu. Tu się wieść się niesie. Jak to się mówi, wieść się niesie. Kiedyś akustyka w takich miejscach była super, więc nie trzeba było nagłośnienia. No i ci panowie właśnie są tego żywym przykładem. O, ruszył. Ogląda, patrzy. Nic się nie dzieje, spokój. Można kontynuować pracę dalej. To mozaika przedstawiająca mitycznego potwora Scylę. Tutaj jest mozaika 4 pory roku. Tu jest kolejna mozaika, Peacock się nazywa. Tutaj mamy następną. No to po prostu jakaś taka geometryczna mozaika przedstawiająca różne figury, kształty. Szukam tej mozaiki związanej z willą Dionizosa i Orfeusza, ale póki co jest kupa innych mozaik. To jest jakaś geometryczna. Tu jakieś ślady przodków cypryjskich. Jakieś pozostałości po ścianach. O, cicho. Czekajcie, tu coś ominąłem. A, to jest scena polowania. To jest scena polowania. O, widzicie, jakieś tutaj kozły, jakieś wilki, myśliwy, niedźwiedź, jakieś konie, tygrysy, drzewa, chyba oliwne. I to wszystko w takim jednym wielkim rysunku, a w środku pozostałości starożytnego muru. Tu na samym końcu tutaj tego parku mamy małą latarnię, a tutaj piękny widok na morze. Powiem Wam, że fajnie się zwiedza. O, widzicie? Latarnia w Pafos.
Do czego dążę? Fajnie się zwiedza, w tle mamy morze, co też na pewno urozmaica widok tych ruin na tle morza, więc powiem Wam, że krajobraz robi robotę. Tu schodząc z latarni widzimy pozostałości tutaj tego amfiteatru z góry, natomiast za chwilę pójdę na dół i sprawdzę, jak to wygląda od wewnątrz. Idę teraz, kieruję się w stronę tego teatru. Już jestem prawie tutaj na jego szczycie, schodzę w dół. No i co? No i zobaczyliśmy tą willę Dionizosa przedstawiającą sceny winobrania oraz sceny myśliwskie, tam jak Wam pokazywałem te mozaiki, oraz tego mitycznego potwora, tą Scyllę. Gdzieś tam chyba mi umknęła ta willa Orfeusza, ta mozaika, która przedstawiała Orfeusza wśród zwierząt, Herkulesa i lwa, a także bodajże, co ona tam jeszcze przedstawiała? A także przedstawiała Amazonkę z koniem. Opuszczam starożytne miasto, starożytne ruiny powoli. Tutaj za mną, za plecami widać ruiny starożytnego amfiteatru. Mozaiko willi Orfeusza, wybacz, jeżeli Cię nie zobaczyłem, może jeszcze będzie okazja tutaj wrócić na tym wyjeździe. Jeśli nie, wybacz, ale jest tak gorąco, że no niestety nie podejmę tej kolejnej próby znalezienia Cię. Może kiedyś jeszcze nas los połączy ze sobą. Tu jeszcze widzę mapa Asklepionu, Odeona, Agory. Tak te pozostałości tutaj wyglądają. No, z takiej odległości za dużo nie widać. Wydaje mi się, że nie ma możliwości tam dotarcia. Można tylko przypatrzyć się, podziwiać z dalszej tutaj perspektywy. Tak mnie trochę korci, żeby podnieść drona i zobaczyć, jak to wygląda z góry. Musiałbym się gdzieś tutaj, że tak powiem, zabunkrować i go spróbować odpalić, bo wszędzie tu są kamery, więc przypuszczam, że zostałbym szybko namierzony, ale mam taką ochotę, jeżeli jest taka możliwość i nic nie będzie blokowało sygnału, to na pewno chciałbym tutaj zrobić rundkę wokół tych ruin, bo wydaje mi się, że ujęcia tutaj z lotu ptaka mogą być naprawdę fajne i warte zobaczenia. Ciężko trafić do wejścia, ale zobaczcie, tak mniej więcej to wygląda. No tak jak mówię, no średnio to jest oznaczone, a jak jest duży upał i nagle potrzebujecie wyjść, no to warto wiedzieć, gdzie jest jedno z wyjść. Jedną z rzeczy, która na Cyprze, przynajmniej w Pafos, tak jak jestem, rzuca się na pierwszy rzut oka, to pełno biur nieruchomości, które sprzedają mieszkania, gdzie najtańsze mieszkanie kosztuje minimum 200-250 tysięcy euro. Na dowód tego, co Wam przed chwilą powiedziałem, o, jest za 80 tysięcy euro. To chyba sam basen, że tak powiem, abonament do korzystania przez cały rok. Bo tutaj widzicie, tu są wystawione takie średnio najtańsze mieszkania. No to tak około 200 tysięcy euro trzeba liczyć. Oprócz kawiarni mamy dużo miejsc, gdzie są biura, które organizują nam różne wycieczki. Przede wszystkim pływanie na jakieś laguny, zatoki, kąpanie się w morzu. No i takie, wiecie, po morzu turystyczne wycieczki. Zobaczcie w restauracjach, jaki mają klimatyczny piec do wypiekania tych różnych swoich specjałów. Na razie to wszystko świeci pustkami. Pani sprząta. To wszystko ruszy pewnie wieczorem, bo w ciągu dnia chyba tu życie zamiera. Jeśli jesteście ograniczeni, jeśli chodzi o środki lokomocji, zawsze możecie wziąć tutaj, tak jak widać w oddali, ten autobus, ten hop-off. O, i możecie sobie pozwiedzać z innej perspektywy miasto. Zawsze jest to jakaś wygodniejsza forma
dlatego że no nie musicie chodzić, a jak jesteście w lato, no to ja sobie nie wyobrażam tutaj spacerowania dookoła przy ponad 40 stopniach. Tak jak mówię, no, w tej chwili jest początek listopada, w sumie to koniec października i jest pewnie około 30 stopni. No klimat tu jest, nie można powiedzieć, piękny do odpoczywania o tej porze roku przede wszystkim, gdzie jest idealnie dla takiego turysty z wschodniej Europy. Myślę, że to jest idealny czas i idealne miejsce, żeby naładować baterię. Zobaczcie, jak fajnie. Ta promenada skąpana w słońcu, przepiękne morze, gdzie odbija promienie słoneczne. No i oczywiście dusi grosze, czyli kafejki, gdzie możemy się posilić i czegoś napić. Jako ciekawostkę Wam powiem, że samochody z wypożyczalni na Cyprze mają czerwone rejestracje. Zobaczcie, normalni mieszkańcy mają żółte, a tych samochodów z wypożyczalni, powiem Wam, że statystycznie na parkingu jest całkiem sporo. Zobaczcie, wszystko czerwone rejestracje to są rejestracje z Cypru. Chociaż tu są jedne białe, drugie żółte. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi. No nic, tą zagadkę spróbujemy później rozwiązać. Ale zobaczcie, połowę to samochodów to są z wypożyczalni. Tu mamy wejście. Obok kasy są wąskie schody, które prowadzą na ten taras widokowy. Zobaczcie, jakie fajne, klimatyczne ściany. No i zobaczymy, czy te 2,5 euro, które wydałem na bilet, było warte swej ceny, bo na górze to raczej słabo. Znaczy, na dole to raczej słabo, jeśli chodzi o zwiedzanie tego zamku, bo tam praktycznie nic nie ma. Ale na górze trochę tutaj jest widok na zatokę. Trochę powinien być na miasto. Zaraz zobaczymy. Ale powiem Wam, że trochę jestem zawiedziony. Trochę jestem zawiedziony, bo tak naprawdę jest to zwiedzanie na 3 minuty. Jeszcze wejdę. O, widzicie? Fajny widok jest na zatokę. No to jest jedyny taki pozytyw ze zwiedzania tego zamku. Fajny punkt obserwacyjny, więc nie dziwię się, że Turcy chcieli, a dokładniej Imperium Osmańskie, zdobyć ten zamek, bo mieli oko na całe miasto i na to, na jakie statki wpływają tutaj do morza. Jakie statki wpływają z morza do portu. Generalnie zamek możemy zwiedzać w lato od 8:30 do 19:30, w zimę natomiast od 8:30 do 17:00, z tego powodu, że robi się szybko ciemno. Tu jeszcze Wam pokażę, obok zamku są ruiny, ten park archeologiczny w Katopafos. O, tu jak wejdziemy na tą
zachodnią część zamku, to widzimy tutaj te miejsce, które przed chwilą zostało przez nas odwiedzone. No i od 15 kwietnia do 15 września jest czynne od 8:30 do 19:30 i podobnie tutaj jeśli chodzi o okres zimowy 8:30 do 17 można zwiedzać te ruiny starożytne, a wejście kosztuje 4,5 euro. Powiem Wam tak, tu jest jeden koniec zamku, tu jest kasa, a tam już się kończy ten zamek. Zresztą wcześniej Wam chyba pokazywałem to na ujęciach. Są jakieś tutaj takie zakamarki. No i są te schody, które prowadzą na taras widokowy. Więc powiem Wam, że szału nie ma, a nawet powiem Wam, że jest mega kicha zwiedzanie tego zamku. W tak słabym zamku w środku to jeszcze nie byłem i czuję się trochę naciągnięty, więc jeśli nie musicie przyjeżdżać, nie musicie tutaj odwiedzać tego miejsca, bo może w innym miejscu znajdziecie też fajne, że tak powiem, miejsce jako taras widokowy, bo ten zamek to generalnie służy jako taras widokowy, bo nic ciekawego, powiem Wam, w środku nie ma. Nawet, nie wiem, nawet by się szarpnęli, nie wiem, jakieś stroje z tamtej epoki dali, albo nie wiem, no cokolwiek, żeby jakoś tak, kurczę, urozmaicić w tym zamku te zwiedzanie. Na pewno do tego zamku nie wrócę. Myślę, że to był jeden z najgorszych zamków, jakie zwiedzałem w życiu. Praktycznie można powiedzieć, nie zwiedzałem, tylko wszedłem, bo więcej czasu mi zajęło dzisiaj przejście w kawiarni z jednego końca na drugi niż zwiedzanie tego zamku. Więc średnio wydane pieniądze. I tak jak mówiłem, zamiast na kawę można raz przyjść i wydać pieniądze tutaj na wejście na górę, na ten taras widokowy, no bo to nawet nie jest zamek, tylko to jest taras widokowy. Powiem Wam, że miałem dosyć dziwną sytuację, jeśli chodzi o drona. Chciałem tutaj polatać nad tym zamkiem, myślałem, że może jakieś fajniejsze ujęcia z góry tutaj uda się zrobić. I zahaczę trochę tutaj te ruiny w Pafoskato z góry, ale tylko poleciałem na górę. Oczywiście tak nie bardzo można było latać, bo tam się wyświetliła ta, wiecie, strefa samolotowa i tak dalej, ale nieraz, że tak powiem, akceptowałem tutaj te takie latanie na bezpiecznym pułapie i nie było problemu. Natomiast tutaj, jak wystartowałem, to cały dron zaczął się trząść, cały obraz zaczął się trząść. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mają tutaj jakiś taki zakłócacz, który powoduje takie drżenia mojego drona, czy po prostu dron mi się rozwalił i jest przygotowany do naprawy. Być może tutaj jakaś awaria drona miała miejsce, ale do końca nie wiem. Muszę to sprawdzić. Jeżeli mieliście taką sytuację albo podobną, to dajcie znać w komentarzu albo po prostu dajcie mi znać, co dalej robić. Pojadę że tak powiem, w inne miejsce, do innej destynacji. Spróbuję odpalić drona, jeżeli będzie wszystko w porządku, będzie wszystko ok. To znaczy, że tutaj mają tak mocny sygnał, że fizycznie drona są w stanie Ci zablokować, co tak naprawdę pierwszy raz mi się w życiu zdarzyło, żeby była tak duża ingerencja, jeśli chodzi tutaj o sterowanie dronem. No nic, jadę w inne miejsce, jeszcze chcę zahaczyć tutaj dzisiaj do tych grobowców królewskich. No bardzo chciałbym zobaczyć ten wrak statku R-3, no i potem generalnie kieruję się już w stronę plaż, w stronę Lara Beach, w stronę Coral Beach i taką wisienką na torcie jest plaża Blue Lagoon, niebieska laguna, która jest taką bajkową plażą, która jest chyba number one tutaj, jeśli chodzi o Cypr. No i wtedy się okaże, czy dron jest zepsuty, czy tutaj stoczyłem małą bitwę z systemem ochrony portu.